Cześć, nazywam się Tomek Świeboda, jestem partnerem w funduszu Innowo. Jesteśmy funduszem pierwszego wyboru dla najlepszych i najbardziej ambitnych przedsiębiorców z Polski i z regionu. Dziś mam przyjemność rozmawiać ze Stefanem Batorym, co-founderem i prezesem Booksy. Cześć Stefan. Cześć Tomek, witam wszystkich. Booksy to firma, w którą zainwestowaliśmy w 2015 roku. Miała wtedy kilkanaście osób na pokładzie, dziś zatrudnia ponad 600 osób, działa na wielu rynkach i jest liderem w Stanach Zjednoczonych i w kilku innych krajach. Spółka ta jest na drodze do bycia Unicornem i z czasem Dekakornem. Będziemy ze Stefanem rozmawiać o tym, w jaki sposób budować firmę i współpracować z funduszami VC, jaką drogę przeszedł Stefan i jaką drogę przeszła jego firma i w jaki sposób zarządza swoją firmą dzisiaj. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Was ciekawa. Zapraszam. Stefan, zacznę mocnym pytaniem. Czy żeby zbudować dużą, globalną firmę, trzeba wziąć finansowanie VC? Odpowiedź jest prosta, to zależy. To zależy, w jakim sektorze się działa, jakie się ma ambicje, co się chce osiągnąć, jak wygląda konkurencja. W naszym przypadku było to nieuniknione, bo my budujemy marketplace i podstawową zasadą marketplace'ów jest to, że zwycięzca bierze wszystko i musimy walczyć o miejsce numer 1 na każdym z rynków, na których działamy. I jeśli konkurenci biorą pieniądze od funduszy VC, to my nie damy rady wygrać tego rynku, również nie biorąc pieniędzy. Więc w naszym przypadku tak, trzeba te pieniądze wziąć. Jedna rzecz to jest, czy to jest rynek the winner takes it all, ale co jeszcze taki przedsiębiorca powinien brać pod uwagę? To jest też kwestia osobistych preferencji. Ja rozmawiałem z wieloma founderami, którzy byli dumni z tego, że oni nigdy nie wzięli pieniędzy, nigdy nie wzięli zewnętrznego finansowania, że mówiąc językiem startupowym zbootstrapowali biznes i że się sami finansują. I ja bardzo podziwiam to, co zrobili. Natomiast to jest też takie pytanie, co oni chcą robić za 5, za 10 lat. To jest też pytanie o to, czy chcą tą firmę prowadzić do końca życia i później przekazać ją swoim dzieciom i mieć z tego firmę rodzinną, czy wolą mieć 100% własność trochę mniejszego tortu, czy chcą zbudować coś bardzo dużego, niekoniecznie kontrolując firmę, niekoniecznie będąc jej jedynym właścicielem, udziałowcem. I to są tak naprawdę te rzeczy, które oprócz samego rynku i otoczenia konkurencyjnego moim zdaniem powinny determinować to, czy brać pieniądze, czy nie. Na pewno nie powinien brać pieniędzy ktoś, kto zadowala się trochę spokojniejszym tempem wzrostu i bardziej traktuje prowadzenie firmy jako coś, co chciałby robić do końca życia, bo widziałem już takie przypadki, że founderzy brali pieniądze od funduszy po to, żeby zbudować produkt, po to, żeby wskoczyć na jakąś trajektorię, ale później tak naprawdę był kłopot z tym, co dalej, bo nie chcieli zbierać kolejnych rund, nie chcieli wprowadzać firmy na giełdę, te fundusze miały kłopot z wyjściem, a z kolei założyciele nie do końca mieli pomysł na to, jak tym funduszom dać drogę wyjścia. I Mariusz Gralewski kiedyś powiedział mi takie bardzo mądre zdanie, że jak już weźmiesz pieniądze od funduszu VC, to musisz chcieć dalej grać w VC Game. A VC Game polega na tym, że dalej trzeba walczyć o bardzo duże wzrosty, dalej trzeba walczyć o to, żeby firma bardzo szybko się rozwijała i nie można się zadowalać tym, że ona rośnie 20, 30 czy nawet 50% rocznie. Gdybym prowadził tą firmę sam, to pewnie nie nakładałbym na siebie aż tak dużej presji. I to nawet nie jest tak, że ktoś mnie do tego dzisiaj zmusza, tylko jak wziąłem pieniądze i powiedziałem A, to teraz trzeba być konsekwentnym i powiedzieć B. I to jest pewnie podstawowe pytanie, na które powinni sobie founderzy odpowiedzieć, czy chcą brać na siebie taką presję i ścigać się z nią przez wiele, wiele lat, bo to nie jest sprint, to nie jest coś, co zajmie rok czy 2. W naszym przypadku to już trwa 6 lat. Ja cały czas czuję, że jesteśmy na początku drogi i że to się szybko nie skończy. Ale jak nie miałbyś VC, to myślisz, że ty osobiście i tak byś sobie nakładał takie ciśnienie? Czy jak ty jako Stefan do tego podchodzisz? Ja zawsze sobie nakładałem ciśnienie, ale są takie momenty, czy na pewno były w ciągu ostatnich 6 lat takie momenty, żebym na chwilę zwolnił. Natomiast czułem tą odpowiedzialność i wobec pracowników, i wobec ludzi, którzy dołączyli do Booksy na stanowiskach menadżerskich, i wobec inwestorów, że coś im obiecałem i czułem odpowiedzialność za to, żeby to dowieść. Gdybym to robił tylko i wyłącznie
dla siebie, to pewnie 2 razy w ciągu tych ostatnich 6 lat powiedziałbym, czy przynajmniej zacząłbym się poważnie zastanawiać, czy nie zwalniać. Jeden founder ostatnio się mnie zapytał, taki zastanawiający się, czy wziąć finansowanie, czy nie wziąć. To on powiedział, wiesz, ja teraz tak dużo czasu spędzam nad produktem, to jest taki mój totalny konik i jak ja się boję, że jak zbiorę pierwszą rundę, to będę musiał grać w te VC game i nie będę już siedział tyle nad produktem, że stanę się osobą tylko od fundraisingu, która ciągle tylko biega za inwestorami, a nie za klientami. Jak byś do tego, albo co byś takiemu founderowi powiedział, jak ty do tego podchodzisz? Na pewno trochę będzie musiał biegać za tymi inwestorami, tylko pytanie jest takie, czy dzięki temu on zbuduje lepszy produkt i czy będzie w stanie zatrudnić ludzi, którzy mu pomogą i biegać za inwestorami i zbudować lepszy produkt i wygrać rynek. Pytanie jest też jakby o ambicje tego foundera i o to, w jakim otoczeniu konkurencyjnym on działa. No, ciężko dawać rady komuś kompletnie nie rozumiejąc czy nie widząc tego, co on robi, natomiast tak czy siak, jak mu firma będzie rosła, to i tak będzie coraz mniej czasu spędzał nad produktem i będzie robił inne rzeczy, więc powiedziałbym, że to jest nieuniknione. To inaczej to może tak zapytam, na ile ty jeszcze masz wpływ na produkt? Mam cały czas taki, jaki miałem praktycznie od samego początku, natomiast ja mam wspólnika, który zajmuje się produktem i to jest konik Konrada, ale tak jak kilka lat temu z Konradem rozmawiałem o produkcie, tak samo dzisiaj rozmawiamy o tym produkcie i nie czuję, żebym miał na to mniej czasu. Bo ty rozmawiasz z klientami, nie? Ja też kojarzę taką anegdotę o tym przechodzeniu przez dżunglę, jakby koczowaniu. Ty lubisz wziąć tą maczetę, pójść do klientów. Lubię i ja to cały czas robię. Ja Konradowi cały czas daję feedback, jak się spotykam z klientami i tak jak to robiłem 5-6 lat temu, robię to dzisiaj. Więc jakby fakt, że wziąłem pieniądze od funduszy, w ogóle ani nie zwalnia mnie z obowiązku troszczenia się o produkt i rozmawiania z klientami, ani nie czuję, żeby mi zabrało ten czas. Myślę, że więcej czasu mimo wszystko zabiera mi zarządzanie firmą, która się staje coraz większa i to jest coraz trudniejsze, niż fakt, że mamy fundusze i że musimy zbierać kolejną rundę. Ty masz wiele różnych funduszy na pokładzie. Czy widzisz różnicę między nimi i jak to wygląda? W szczególności między, powiedzmy, polskimi a zagranicznymi, ale ogólnie między funduszami. Przede wszystkim zagraniczne fundusze są przereklamowane. Ja myślę, że tu różnica przebiega nie po linii polski-zagraniczny, tylko po prostu kto prowadzi ten fundusz. To, czego się nauczyłem w ciągu tych ostatnich 6 lat prowadząc Booksy, że na koniec dnia to się sprowadza do partnera, z którym się będzie pracowało i do DNA tego funduszu i do tego, jak ten fundusz tak naprawdę realnie wspiera spółki. Rozmawiałem z wieloma founderami amerykańskich spółek, które wzięły pieniądze od znanych dużych funduszy i kiedyś usłyszałem zdanie, które mnie zszokowało, ale podrążyłem ten temat, bo zdanie, które mnie zszokowało, było takie, że nie powinniście absolutnie brać pieniędzy od Andreessena, czy Sequoii, czy innych znanych funduszy. I to zabrzmiało dziwnie, no bo każdy by chciał dostać term sheet od Andreessena czy od Sequoii. I ten founder mi kiedyś powiedział, wytłumaczył to i powiedział, jak masz na posiedzeniu boardu, tak, czyli takiej rady nadzorczej, to może nie do końca dobre tłumaczenie na polski, ale jak masz na posiedzeniu boardu jakieś znane nazwisko z jakiegoś dużego znanego funduszu, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszyscy inni na tym spotkaniu będą przytakiwali się z tą osobą zgadzali, że wszyscy będą się bali zadawać pytania, dyskutować i że tak naprawdę taka spółka na tym bardzo dużo więcej może stracić niż zyskać. I to jest jakby jedna z rzeczy, którą ja bardzo cenię w boardzie Booksy i w tym miksie, który nam się udało zbudować, że tam nikt się nie boi kwestionować tego, co ktokolwiek inny powie i że mamy bardzo fajny miks bardzo różnych inwestorów z różnymi doświadczeniami i każdy wnosi coś wartościowego. I wpuszczenie takiego Superstar. Takiej gwiazdy czy takiego dużego nazwiska faktycznie jestem sobie w stanie wyobrazić, że mogłoby się skończyć tym, że wszyscy będą się zgadzali i że ta jedna osoba de facto w taki trochę nieświadomy sposób przejmie kontrolę nad spółką i będzie podejmowała kluczowe strategiczne decyzje dla tej spółki, a często jest też tak, że founderzy wtedy wchodzą w taką rolę podrzędną, tak? To znaczy, że uważają, że jeśli Mark Andreessen powiedział, że tak trzeba zrobić, to znaczy, że tak trzeba zrobić.
Jak byś dzisiaj przeprowadził proces zbierania finansowania? W sensie rozmawiałbyś z VC-kami, z angelami, ktoś, kto powiedzmy przygotowuje się do takiej swojej pierwszej rundy, może nie Friends and Family, ale takiej bardziej profesjonalnej, to jak powinien to zrobić? Ja bardzo żałuję, że nigdy nie przeszedłem przez żaden program akceleracyjny, bo przez to, że ja wcześniej prowadziłem firmy i nie byłem takim zupełnie zielonym przedsiębiorcą, wydawało mi się, że coś już wiem i wydawało mi się, że te programy akceleracyjne to będzie strata czasu. Ale dzisiaj z perspektywy czasu tego bardzo żałuję i wydaje mi się, że jeśli jest taka jedna bardzo ogólna, złota rada, którą mogę dać przedsiębiorcom, którzy po pierwsze pierwszy raz w ogóle zakładają firmę, zbudowali produkt i myślą o tym, żeby pozyskać finansowanie VC, to żeby przejść przez program akceleracyjny albo w Polsce, albo jakiś w Europie Zachodniej, albo w Stanach. I to gdzie pewnie zależy od tego, gdzie oni chcą kolejne rundy finansowania zbierać, bo jeśli chcą zbierać kolejne rundy w Stanach, to pewnie dużą wartością takiego programu akceleracyjnego w Stanach będzie to, że będą mieli łatwiejszy dostęp do tamtych inwestorów i też ten program akceleracyjny da im czas na zbudowanie relacji z inwestorami, tak? Bo ci angele, którzy są tam mentorami, będą mieli czas, żeby ich poznać, żeby ich obserwować. I jak wrzucą później swoje pierwsze tikety, to bardzo ułatwia później pójście do kolejnego funduszu, do zebranie takiej rundy instytucjonalnej i powiedzenie, bo my mamy już takie nazwisko i takie nazwisko. I to jest coś, czego mi bardzo brakowało, jak wyjechałem do Stanów. Za długo siedziałem w Europie i za dużo tych rund zbierałem w Europie i to były takie trochę złote kajdanki. I to był pewnie jeden z większych błędów, który popełniłem. Wyście i tak wcześniej mieli bardzo dobrych angeli, bo mamy super angeli na pokładzie i też oprócz nas kilka dobrych międzynarodowych funduszy, które bardzo wcześnie zainwestowały, nie? To też w sensie angeli brałbyś wcześniej, jak najszybciej? Czy oni wnieśli ci wartość? Angeli brałbym jak najszybciej i oni na pewno wnieśli wartość w tym polskim ekosystemie, natomiast nie wnieśli aż tak dużej wartości w tym ekosystemie amerykańskim. To znaczy ci polscy czy europejscy angele nie pomogli nam tak naprawdę w zebraniu pieniędzy za granicą i tak samo te zachodnioeuropejskie fundusze wcale nie miały takich dobrych relacji z amerykańskimi funduszami. Więc ciekawe. Tutaj powiedziałbym, że bardzo mocno przereklamowane są fundusze zachodnioeuropejskie, bo Innowo do dzisiaj, pomimo tego, że byliście funduszem, który zainwestował już kilka lat temu i teraz jakby mogłoby się wydawać, że fundusze, które weszły w ostatnich rundach są bardziej doświadczone na późniejszych etapach finansowania, no ale do dzisiaj Michał uczestniczy w naszych boardach i do dzisiaj ma tam bardzo aktywny głos i bardzo nam pomagacie, więc tak jak mówiłem, to bardziej zależy od tego, kto jest w tym boardzie, bardziej zależy od osoby, która jest partnerem funduszu, niż od tego, z jakiego kraju fundusz pochodzi. Ja bardziej stawiam na relacje z ludźmi i bardziej widzę tu wartość w ludziach, niż w jakichś konkretnych brandach. Okej. Dla mnie to ty i Michał i Maciek jesteście brandem i... Czyli po pierwsze Innowo. Po pierwsze Innowo, potem programy akceleracyjne i inne. Dobra, znaczy, to ja jedno nie wyklucza drugiego i znowu to zależy od tego, jakie będą następne kroki, tak? Ale jeśli ktoś myśli o zbieraniu pieniędzy później w Stanach, to na jak najwcześniejszym etapie powinien mieć angeli albo fundusze seedowe czy pre-seedowe ze Stanów, bo jednym z kłopotów, który miałem, zbierając już rundę B czy C w Stanach, było to, że tamte fundusze czuły się niekomfortowo, wchodząc do spółki, w której nikogo nie znają. Jeden z inwestorów nie powiedział mi tego wprost, ale powiedział to osobie, która mnie przedstawiła, która później, jak to się mówi, z nim backchannelowała. I ta osoba usłyszała: super spółka, super founder, mają super trajektorię, tylko jak ja tam wejdę i będę miał 10 czy 15% i nie znam ani jednego funduszu, to jak przyjdzie ktoś i powie, że chce tą spółkę kupić za 2 miliardy, to ja nie wiem, czy oni sprzedadzą, czy nie. A ja bym chciał być w tej spółce dużo dłużej, bo widzę w niej potencjał. I to był taki trochę strach przed wejściem w nieznane. To znaczy, czyli bał się, że sprzedadzą. Bał się, że sprzedadzą, bo bał się mentalności europejskich funduszy. A może raz, że miał jakieś wyobrażenie na temat europejskich funduszy, że bardzo szybko się zadowolą mniejszym sukcesem
bo mają mniejsze ambicje, ale jeszcze bardziej chyba tego, że tam nikogo po prostu nie znał. Że trochę jest tak, że ludzie lubią pracować z ludźmi, których znają. Ludzie lubią inwestować w spółki czy w founderów, których znają, a jak ich nie znają, to lubią inwestować w spółki, w które zainwestował ktoś, kogo oni znają. I to jest trochę taka samospełniająca się przypowiednia. No, my teraz dużo czasu ładujemy w zbudowaniu networków w Stanach i to takes time i jest trudne, ale też to się chyba trochę zmienia, bo te amerykańskie fundusze w ostatnich 2 latach bardzo się otworzyły w Europie, nie? I dużo więcej tu inwestują. Wtedy jak wyście fundraizowali jeszcze te poprzednie rundy, powiedzmy, to wtedy było bardzo tak, że musisz przyjść do inwestora, usiąść, on cię musi zobaczyć i powinieneś być w dolinie, nie? To chyba się dzisiaj zmienia, czy jak byś powiedział? Ja nie wiem, jak to jest na wcześniejszych etapach, no bo te rundy, które my dzisiaj zbieramy, to już są inni inwestorzy, to bardziej są fundusze growthowe, trochę też private equity, z którymi my rozmawiamy i one już w ogóle inwestują globalnie, więc jakby ja czuję tą zmianę, ale ona w moim przypadku, czy w naszym przypadku bardziej wynika z tego, z kim my rozmawiamy. Nie wiem, jak to jest na tych wcześniejszych etapach, ale obserwując rynek, to pewnie dużo z tego, co mówisz, jest prawdą i tak się dzieje. Plus myślę, że jakby tak jak mówisz, te relacje się budują, tak? I jeśli już macie jakąś inwestycję z Andreessenem, bo taką macie, tak? No to następnym razem, jak Andreessen będzie inwestował w spółkę, w której jest Innova, no to już was zna i to nie jest problemem, że tam jest nieznany fundusz. Ale kilka lat temu to, że mieliśmy tylko europejskie fundusze, było dla nas problemem. A to wracając jeszcze do tych Angeli z Europy, to mamy Angela z Niemiec, Kaja, on też był u mnie w podcaście jakiś czas temu i on wnosi mega wartość, nie? Też w Stanach wydaje mi się, że wam pomógł. Jak to widzisz? Kai wnosi mega wartość. W ogóle wszyscy angele, których mamy, wnoszą mega wartość, tylko trochę zależy z jakiej perspektywy i pod jakim kątem się tą wartość ocenia i mierzy. W przypadku Kaja nasza ostatnia runda pewnie nie wydarzyłaby się, albo inaczej nie wydarzyłaby się w tym składzie i w tym setupie, w którym jest, bo Katrok, który lidował naszą ostatnią rundę, wcześniej inwestował w Liferando, którego jednym z cofounderów jest Kai. Więc tutaj była zbudowana ta relacja i to jest dokładnie ten mechanizm, o którym mówiłem, że ludzie lubią inwestować w spółki, w których są już inni ludzie, których oni znają. I tutaj fakt, że Kai był naszym i członkiem boardu, i inwestorem bardzo nam pomógł. Mi się wydaje, że ten back channeling w kontekście fundraizowania jest bardzo, bardzo ważny. I to też, myśmy pewnie jak byliśmy u was na seedzie, to jeszcze się tego uczyliśmy, teraz mamy dużo większy network, ale jak jako founder idziesz w Stanach na rozmowę z VC-kiem, to on ci zwykle, popraw mnie jeśli się mylę, ale zwykle mówi, no wszystko super, jesteście wspaniali, teraz nie zainwestujemy, bo jeszcze trochę wcześniej, ale może na kolejnej rundzie. No i dokładnie tak. Z naszego doświadczenia to tak naprawdę znaczy nie, to może być z każdego powodu i dobry VC to jest właśnie taki, który jest w stanie do tego funduszu zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, powiedz mi szczerze, co tam się stało. I tak jakby VC to VC albo VC do Business Angela, jak jest ta relacja, co budowanie relacji jest najważniejszą częścią naszego biznesu, to ci to powie. I ten drugi fundusz ci powie, co tam nie poszło, dlaczego. I my tego dzisiaj, jak nasze spółki fundraizują, dużo robimy. Po prostu dzwonimy do tych ludzi w Europie albo w Stanach i mówimy, słuchaj, no jakby powiedz nam naprawdę, gdzie jesteś. I to jest rola dobrego VC-ka, nie? I to jest dokładnie ta rola dobrego VC-ka i to jest mega wartość, bo tak naprawdę bez tego to bardzo często są tylko i wyłącznie pieniądze. W ciągu ostatniego roku przejęliście dużego konkurenta w Polsce. Możesz trochę o tym opowiedzieć? Jak wyglądało przejęcie Versum? Czy je oceniasz pozytywnie, negatywnie? Jak to analizowałeś? Zacznę od tego, że to było bardziej połączenie niż przejęcie. I tam było kilka składowych. Po pierwsze, chcieliśmy pokazać, że rynek w samej Polsce jest bardzo dużym rynkiem i chcieliśmy pokazać, jaką wartość można zbudować i przez kilka lat, które mielibyśmy jeszcze walczyć z Versum, my wierzyliśmy, że my wygramy ostatecznie ten rynek, Versum wierzyło, że oni wygrają i gdybyśmy się przez kilka lat z nimi bili na tym rynku, to pewnie robilibyśmy postępy, ale nie mielibyśmy takiego jasnego obrazu, jak będzie wyglądał wygrany rynek, więc jakby takim pierwszym krokiem dla nas było pokazanie, co to znaczy wygrany rynek, jak ta sytuacja będzie wyglądała na innych rynkach, w innych krajach, jak dojdziemy do tego samego poziomu. My to nazywaliśmy end state'em. Tego jeszcze oczywiście nie mamy, bo czeka nas długi i żmudny proces teraz integracji, imigracji, marketplace'ów, produktów i tak dalej, ale wiemy, że to się wydarzy w perspektywie kilkunastu miesięcy.
I to był jakby pierwszy element tej układanki. Drugim elementem był zespół. Versum zbudowało świetny zespół ludzi, którzy zjedli zęby na budowaniu produktu dla tej branży, którzy zjedli zęby na sprzedaży, na obsłudze klienta. Fenomenalny zespół obsługi klienta zbudowali. Świetnie zorganizowane procesy mieli w tym zakresie. Więc drugim elementem tej układanki było po prostu zwiększenie naszego takiego capacity intelektualnego, dołączenie do zespołu 100 kilkudziesięciu osób, które mogły w biegu od razu dołączyć do naszych zespołów i mogliśmy pewne rzeczy robić szybciej i dużo lepiej. No i trzecim elementem było zbudowanie, czy szybsze zbudowanie masy krytycznej. Tu już nie chodziło tylko o Polskę jako Polskę, ale w ogóle zwiększenie skali biznesu, bo podstawowym problemem tego typu startupów jest to, że na początku mają wysokie koszty, bo zbudowanie produktu, bardzo dobrego produktu, którym będzie można wygrać w tej branży na całym świecie, kosztuje tyle samo niezależnie od tego, czy się ma 1000 klientów, czy 10 000 klientów, czy 100 000 klientów. Więc ten koszt stały związany z budowaniem produktu jest duży i czym szybciej osiągamy pewną skalę, tym łatwiej o rentowność całego biznesu. Więc to był taki trzeci element, który temu przyświecał, żeby jak najszybciej zbudować masę krytyczną. A myślicie o dalszych akwizycjach? Myślimy i mogę powiedzieć, że tydzień temu domknęliśmy kolejną transakcję. Za kilka tygodni będziemy ją komunikowali i to jest duży konkurent na rynku amerykańskim, jedna z najstarszych firm, które na tym rynku działały i mamy w pipeline kilka kolejnych. Myślę, że w tym roku jeszcze 2, może 3 akwizycje zrobimy. To jest ciekawe. Jak myślicie o firmach, które przejmujecie? Jakby takie 2-3 wskaźniki, albo na co patrzycie, szukając firm do przejęcia? Najważniejszy element to, czy ta firma nam pomoże w zbudowaniu silniejszych efektów sieciowych, czyli to musi być firma, która działa na jednym z naszych korowych rynków. Tak jak Versum działało głównie w Polsce, chociaż miało też klientów właściwie na całym świecie, ale patrzyliśmy na to przez pryzmat Polski. To tak samo rozmawiamy z konkurentami czy ze Stanów, czy z Brazylii, czy z Hiszpanii, czy z Wielkiej Brytanii, bo to są nasze korowe rynki i chcemy, żeby jakby te synergie i budowanie biznesu na naszych korowych rynkach pozwoliło nam, no mówiąc kolokwialnie, wystrzelić jak z procy, żeby wzmocnić nasze efekty sieciowe, bo wiemy, że czym silniejsze są efekty sieciowe, tym łatwiej, szybciej i taniej będziemy dalej rośli, więc to jest podstawowe kryterium. Mamy tutaj furtkę do wyjścia na nowe rynki przez akwizycję i rozważamy taką jedną akwizycję dosyć poważnie, ale musimy mieć wtedy silne przekonanie, że przejmując tego konkurenta i dając mu świetny produkt, jakim jest Booksy i trochę naszego know-howu, będziemy w stanie bardzo szybko ten rynek wygrać, bo nie interesuje nas zostanie drugim czy trzecim graczem na tym rynku, przez to, o czym mówiłem, że tutaj zwycięzca właściwie bierze wszystko. Nowe rynki, czyli kraje, w których was dzisiaj nie ma. Nie Stany, nie Polska. Tak, kraje, w których nas nie ma, albo nawet jeśli tam mamy kilka czy kilkanaście salonów, to jakby są to przypadkowi klienci, bo my tak naprawdę nie prowadzimy aktywnej akwizycji na tych rynkach. My jak to analizowaliśmy przed tymi pierwszymi akwizycjami, to wydawało nam się super właśnie, że jak dowieziecie jakby umiejętność przejmowania spółek i włączania ich w swoje struktury, to będzie duża przewaga, no bo będziecie graczem, który jest w stanie konsolidować rynek. To tego oprócz was chyba nikt nie robi dzisiaj, prawda? Dzisiaj chyba nikt tego nie robi strategicznie i programowo. Jest kilku graczy, którzy mają jakieś pojedyncze przejęcia czy fuzje, ale one, powiedziałbym, były chyba przypadkowe czy sporadyczne i chyba nie są wpisane w ich strategię, więc mamy sporą szansę na skonsolidowanie tego rynku i tak jak powiedziałeś, po tych 3 transakcjach, które już mamy za sobą, teraz dopięliśmy właśnie 4. i jak jeszcze 2 albo 3 w tym roku zrobimy, to celem jest też to, żeby wypracować taki wystandaryzowany proces prowadzenia transakcji, później integracji postakwizycyjnej i jak to nam się uda zrobić, to w przyszłym roku będziemy mogli nawet przyspieszyć. Jeszcze przyspieszyć. That's okay. To jest coś, ja bym powiedział, takie najbardziej charakterystyczne dla ciebie i dla Booksy z rzeczy, które widzieliśmy w ostatnich latach, to jest właśnie, nazwałbym, taka ambicja. To znaczy, że wy macie gigantyczną ambicję zbudować dużą firmę. Znaczy jakby, nie wiem, Booksy miało mieć nagłówek w Forbesie, że tam zostaliśmy przejęci za setki milionów, to mam wrażenie, że wszyscy w firmie byliby niezadowoleni, bo ten cel jest... To byłaby porażka.
to byłaby porażka. I to jest coś, co na pewno charakteryzuje tą firmę z mojej perspektywy, z naszej perspektywy bym powiedział. Ale ciekawe też jest, bo w sensie dla mnie ty jesteś taką po prostu osobą, znaczy jak myślę na przykład o bieganiu, to ty nie wziąłeś i nie zacząłeś biegać maratonów, tylko przebiegłeś tam 7 maratonów w ciągu tygodnia, prawda? Możesz o tym chwilę opowiedzieć? Masz na myśli pewnie maraton piasków, tak. To jest 250 km na pustyni z plecakiem w tak zwanej formule self-sufficiency, czyli trzeba w plecaku nieść wszystko, co jest potrzebne do przeżycia tygodnia na pustyni i dzień w dzień biegnie się średnio 40 kilka kilometrów. Tam są i trochę krótsze i dłuższe etapy. I co cię do tego zmotywowało? Wiesz co, za pierwszym razem chciałem po prostu sprawdzić, czy się da, czy ja dam radę. Za drugim i trzecim razem chciałem to zrobić lepiej. Za drugim razem chciałem sprawdzić, czy skończę to w pierwszej 100, a za trzecim razem, czy skończę w pierwszej 50. I myślę, że to jest dobra analogia do pytania o finansowanie. Zadałeś mi pytanie, czy gdybym był sam, to bym zwolnił. Ja teraz od kilku lat, właściwie od 3 czy 4 lat nie biegam i nie trenuję tak intensywnie, jak to kiedyś robiłem, bo prowadzę Booksy i Booksy jest moim głównym celem. I nie da się ciężko pracować i trenować i jeszcze mieć życia rodzinnego i pogodzić tych wszystkich 3 rzeczy przy takim poziomie stresu, jaki mam przez ostatnie lata i zdecydowałem odstawić bieganie na tor boczny, ale ja jeszcze wrócę do maratonu piasków i ja będę chciał go skończyć w top 25, więc trochę w ten sposób patrzę na to od strony biznesowej. Tak? Gdybym był sam, to być może na rok, 2 bym zwolnił, żeby trochę odpocząć i później wrócić dalej, wrzucić 6. bieg. Tak? I tutaj decyzję, jaką podjąłem, była taka, że w Booksy cały czas jadę na 6. biegu, a wysprzęgliłem w maratonach, wysprzęgliłem z treningami, ale z taką myślą, że ja kiedyś do tego wrócę. To jest rzecz, której ja nie wiedziałem, czyli ty 3 razy przebiegłeś maraton piasków. Tak, 3 razy. To brawo, to szapoba. A to jaką ty masz dzisiaj ambicję? Co jest takim twoim celem, ambicją? Kiedyś naszym celem było to, żeby zbudować unicorna. Dzisiaj odpukać w niemalowane, ale myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy w przededniu tego. To jest raczej kwestia tego, kiedy zbierzemy rundę, żeby tą wycenę walidować, czy to będzie za 6 miesięcy, czy za 12, czy za 18. Na to jeszcze nie mam prostej odpowiedzi, bo my nie musimy dzisiaj zbierać pieniędzy. Jesteśmy w na tyle dobrej sytuacji, że nie musimy zbierać rundy i może zbierzemy ją wcześniej, może później, więc ta wycena i walidacja przyjdzie wtedy, kiedy będzie runda. Natomiast od chyba 2 lat coraz śmielej myślimy o tym, żeby takim benchmarkiem, czy może jakąś próbą zmierzenia tej ambicji było zbudowanie Decacorna, czyli firmy wartej $10 miliardów, ale kiedyś w rozmowie z jednym inwestorów, właściwie to on powiedział takie zdanie, jako spuentowanie naszej rozmowy, że bardzo trudno będzie zbudować unicorna, ale jak go zbudujemy, to ten Decacorn będzie prawie pewien. I zastanawiamy się, czy to może być kiedyś firma warta $100 miliardów. Zastanawiamy się, czy Booksy może być kiedyś największą firmą zbudowaną z Polski. I to jest chyba taki poziom ambicji, w który zaczynamy dzisiaj mierzyć. A jak to wpływa na takie dzienne decyzje albo takie małe rzeczy w firmie? Możesz dać jakiś przykład? Ja nie wiem, czy to ma wpływ na takie codzienne małe decyzje, to raczej ma wpływ na duże decyzje. Tak jak powiedziałeś, gdyby ktoś dzisiaj przyszedł i powiedział, że nam płaci $1 miliard za Booksy, to byśmy tą ofertę odrzucili. Nawet pewnie za 2 miliardy byśmy odrzucili, pewnie nawet za 5, bo gdzieś tam wierzymy bardzo głęboko i w sercu, ale chyba w rozumie też mamy to zakodowane, że to kiedyś może być bardzo duża firma i wszyscy, którzy zarządzają dzisiaj tą firmą, chcieliby się z tym wyzwaniem zmierzyć. Chcemy zobaczyć, jak duże to może być. Natomiast mam bardzo fajną analogię do biegania i trochę podświadomie kieruję się nią w takim życiu biznesowym. Jak biegałem ultramaratony, często to były biegi 100-kilometrowe, czy nawet 100-milowe, czy ten maraton piasków, gdzie to były co prawda krótsze dystanse, ale dzień po dniu, to często jest tak, że jak się staje na starcie takiego biegu i pomyślisz o tym, że masz dzisiaj przebiec 100 kilometrów i że ci to zajmie, nie wiem, 8, 9, 10 godzin, a w górach może nawet kilkanaście godzin, to jest to myśl, która przeraża. Ona przeraża każdego, nawet kogoś, kto to już kilka razy zrobił. I jakbym tylko i wyłącznie myślał o tym, że ja mam, nie wiem, za 16 godzin być na mecie,
i przez 16 godzin będę na nogach i będę biegł non-stop pod górę, z górki, pod górę, z górki, w słońcu, w deszczu, w śniegu, bo często się ta pogoda w górach zmienia, to po prostu przeraża. I ja biegając zawsze patrzę, gdzieś tam z tyłu głowy mam ten duży, ambitny cel, ale koncentruję się na tym, żeby dobiec do kolejnego etapu, do kolejnego punktu odżywczego, do kolejnego zakrętu, do kolejnego pagórka, do kolejnego drzewa. I to nie zawsze jest najprostsza droga, to nie zawsze jest najbardziej optymalna droga, ale wiem, że się posuwam do przodu. I kiedyś też w rozmowie z Darkiem Dumą, on to bardzo fajnie podsumował, że bardzo dużo osób, które ma takie ambicje czy takie marzenia, stoją na tej linii startu sparaliżowani i boją się wykonać pierwszy krok, nie mając poczucia, że tą drogę mają idealnie zaplanowaną, a tej drogi nie da się idealnie zaplanować. I my staramy się jak najlepiej zaplanować ten najbliższy etap, może 2, a później mamy jakieś mgliste wyobrażenie, jak ma wyglądać 3., 4., 5. i 10. I jak już się zbliżamy do tego pierwszego punktu kontrolnego, no to staramy się wtedy jak najlepiej zaplanować, jak ma wyglądać ten kolejny odcinek. I w tym sensie to jest czasem zygzak, bo czasem zboczymy z tej trasy, a czasem nawet zrobimy małą pętlę i wykonamy krok albo 2 wstecz, ale cały czas wiemy, że biegniemy mniej więcej w tamtym kierunku, nawet jeśli to nie jest w idealnej linii prostej. I Buxi dzisiaj biegnie w tym kierunku. Tak, dzisiaj mogę powiedzieć, że biegnie, bo rok temu pewnie bym powiedział, że się czołgaliśmy, ale dalej poruszaliśmy się do przodu. Wyście kilka lat temu mieli taki North Star, taką najważniejszą metrykę, na którą patrzyliście. To wtedy były bookingi customerskie, customer bookings. Co to jest dzisiaj? Czy jest dalej coś takiego? Co jest taką waszą najważniejszą rzeczą, na którą patrzycie? Wstrzeliłeś się z tym pytaniem, bo dosłownie jesteśmy w przededniu podjęcia takiej decyzji i mamy bardzo mocnego kandydata, aczkolwiek on ma swoje wady. Nie wiem, czy to nie będzie zbyt skomplikowane, żeby na tym forum wytłumaczyć bez wchodzenia w niuanse naszego biznesu, ale to jest cross category GMV. Czyli to jest wartość bookingów, które są bookowane przez Booksy, ale w innych kategoriach niż ta, w której jest salon, który cię zachęcił do skorzystania z Booksy. Okay. Bardzo skomplikowane i zastanawiamy się, na ile to będzie łatwo zoperacjonalizować i ma kilka innych niuansów, ale jakby to chyba najlepiej oddaje w tej chwili to, czy my zdrowo rośniemy, bo w naszym przypadku bardzo łatwo, żeby zbudować marketplace, trzeba mieć różnorodną bazę czy różnorodną stronę podażową. I bardzo łatwo popaść w taką pułapkę, że jak się patrzy tylko na customer bookingi, które były tym naszym North Star przez wiele lat, to najłatwiej jest chodzić do barberów, bo oni ich mają najwięcej. Ale jak się będzie miało tylko barberów, to później ci ludzie poza barberami nie za bardzo będą mieli co bookować. Więc jakby szukaliśmy takiej metryki, która by bardzo dobrze odzwierciedlała te wszystkie niuanse tego, co robimy po stronie popytowej, po stronie podażowej, mierzyła zachowania konsumentów, nie zmuszała nas, czy nie zachęcała nas do niebycia merchant first, bo to jest jedna z naszych wartości, że my jakby chcemy być partnerami i chcemy kierować się dobrem naszych klientów, którymi są salony, czyli merchanci, jak o nich mówimy, albo service providerzy. W związku z tym to cross category, cross GMV wydaje się najlepiej odzwierciedlać te wszystkie rzeczy, ale ma jeszcze kilka wad i właśnie dyskutujemy o tym, czy i jak to zoperacjonalizować, bo tuż przed pandemią mieliśmy pomysł, żeby przejść na GMV i dosłownie w styczniu zaczęliśmy to wdrażać, a później w marcu wszystko runęło, więc te ostatnie 18 miesięcy bardziej żyliśmy w takim trybie, jak przetrwać i bardziej myśleliśmy taktycznie niż strategicznie i w tej chwili wracamy na tą ścieżkę myślenia strategicznego i długofalowego planowania. Nieźle. A jak myślisz tak za 2 lata, to gdzie chciałbyś, żeby Booksy było tak ambitnie podchodząc? Niekoniecznie plan czy budżet, ale jak myślisz, za 2 lata się spotkamy na kolejny update podcastu, mam nadzieję. To gdzie chciałbyś, żeby wtedy Booksy było? Chciałbym, żebyśmy mieli takie poczucie, że wygraliśmy rynek amerykański albo dosłownie jesteśmy na ostatniej prostej. To jest dla nas największy, najważniejszy rynek, najtrudniejszy do wygrania. Mamy na nim kilkudziesięciu konkurentów. Jest strasznie rozdrobniony i jakby strasznie ciężko będzie wygrać od razu cały rynek. My raczej myślimy o tym rynku jako miastach, ale jak wygramy pierwsze kilkanaście miast,
to najprawdopodobniej będziemy już na takiej ścieżce, żeby wygrać resztę kraju. I chciałbym, żebyśmy za 2 lata byli już na takim etapie, a to nam wtedy też pozwoli śmielej i szerzej myśleć o otwieraniu nowych rynków. I wtedy to byłby taki fajny etap, gdyby się udało już wygrać te pierwsze kilkanaście miast w Stanach i zacząć myśleć o reszcie Europy, o Ameryce Południowej i o Azji. To pewnie byłaby też taka ostatnia, bardzo długa, ale ostatnia prosta do zrealizowania tego marzenia bycia największym brandem, najbardziej znanym na świecie brandem konsumenckim pochodzącym z Polski. I te 100 miliardów to jest pewnie jakaś tam jakiś sposób na mierzenie tego sukcesu, bo jeśli będziemy na tyle wyceniani, to pewnie będziemy tym najbardziej znanym brandem pochodzącym z Polski. A już dzisiaj, gdzie jesteście silni w Stanach? W jakich miastach? Jesteśmy bardzo silni na Florydzie, w Miami, w Orlando, w Tampie, trochę też w Jacksonville. Dosyć silni jesteśmy w Teksasie, w Dallas, w Houston, w San Antonio, w Austin. I mamy też takie, po angielsku to się nazywa packets, tak? Czyli takie, nie wiem, zagłębia, jakieś takie mikrozagłębia, mikrokieszenie w pozostałych stanach, ale przede wszystkim Floryda i Teksas i z takimi, powiedziałbym, kropeczkami czy malutkimi hotspotami, które mamy nadzieję rozwiną nam się przede wszystkim w Kalifornii i w Nowym Jorku, bo to są te 2 najważniejsze. I w Chicago, tak? Pominąłem Chicago, w którym też mamy bardzo silną pozycję. A była też taka historia trochę w związku z tym, że jak osiągniemy jakiś KPI w Stanach, nie pamiętam co to było, to z Andrinem, jednym z naszych inwestorów, ustaliłeś, że przebiegniesz wtedy Stany. Co to było? Jak to było? Ja kiedyś poprosiłem i Andrina i całą radę, że jak Booksy dojedzie do 100 milionów przychodów rocznie, to żeby mi dali zgodę na 3-miesięczny urlop, bo będę chciał przebiec Stany wszerz, czyli z Kalifornii do Nowego Jorku. I dosłownie 2 czy 3 tygodnie temu poprosiłem Andrina, czy powiedziałem, że chciałbym przesunąć tą granicę na 1 miliard przychodów, bo myślę, że prawie na pewno w ciągu najbliższych 12 miesięcy przekroczymy 100 milionów dolarów przychodów. To już jest... I musiałbyś biec. I musiałbym biec, a ja już nie zdążę się w tak krótkim czasie przygotować. Znaczy, to się wydarzyło trochę szybciej niż myślałem. Gdyby nie było pandemii, to pewnie by się wydarzyło szybciej, ale i ja też miałbym większą przewidywalność i wiedziałbym, że jesteśmy na dobrej trajektorii, żeby się to wydarzyło. Przez to, że była pandemia, straciłem czujność i nie zacząłem trenować odpowiednio wcześnie. I co, zgodził się? Uśmiał się i zgodził się i powiedział, że bardzo mu się podoba ten jeszcze bardziej ambitny cel. A jak patrzysz, trochę wracając do tych ambicji, ale też takiego twojego podejścia, ty się przeprowadziłeś kilka lat temu do Stanów Zjednoczonych. Jak to oceniasz, kto powinien przenieść się do Stanów, dla kogo to ma sens, dla kogo to nie ma sensu? Jak na to patrzysz dzisiaj? Dzisiaj po pierwsze żałuję, że tak późno się przeprowadziłem. Powinienem to był zrobić dużo wcześniej, bo przeprowadzając się do Stanów, jakby tej decyzji przyświecały 3 cele. Po pierwsze, mieliśmy takie poczucie, że w Polsce i w Europie ciężko nam będzie zbierać duże rundy i że powinniśmy być w Stanach, żeby tam zbudować relacje z inwestorami i z tego punktu widzenia zrobiłem to po prostu za późno. Drugim było to, żeby po prostu być blisko klientów, blisko naszego największego rynku, żeby go lepiej zrozumieć, bo często niuanse decydują o tym, czy ten produkt, albo który budujemy dla tego rynku, albo czy decyzje, które podejmujemy, będą dobre, czy nie, bo na papierze czy w Excelu wszystko wygląda dobrze, a ja to lubię zawsze poczuć, lubię odwiedzić fryzjerów, odwiedzić kosmetyczki, porozmawiać z użytkownikami końcowymi i to nam daje zawsze bardzo fajne insighty, jak się spotykamy z naszymi klientami. A trzecią rzeczą jest to, że ciężko się buduje team zupełnie zdalnie. Oczywiście pandemia to zmieniła i wszyscy się tego bardzo szybko nauczyli, ale mimo wszystko dalej wierzę w to, że dużo lepiej trzymam puls organizacji i rozumiem to, co się w niej dzieje, jak po prostu się spotykam z ludźmi i jak to są spotkania takie w realu, jak to są czasem wyjścia na piwo, czy po prostu posiedzenie z tymi ludźmi, kilka godzin porozmawianie, a nie takie bardzo transakcyjne call, gdzie spotykamy się, omawiamy konkretny temat, kończymy i przechodzimy do następnego calla z kolejną osobą. Ty już mówisz o waszym zespole amerykańskim. Tak. Jak wygląda twój dzień? Jak się prowadzi taką firmę, która jest i w Polsce, i w Stanach? To wydaje się bardzo skomplikowane, no i też dla wielu ludzi to jest problem, ta różność stref czasowych i tak dalej. Jak do tego podchodzisz, jak to działa?
Dla mnie to też był bardzo duży problem i to się okazało dużo bardziej męczące niż myślałem, bo 9 godzin różnicy czasu to jest dużo. I wstawanie o 5 rano, żeby zaczynać te kole, kiedy jeszcze jest ciemno, kiedy jeszcze nie wiem, mój organizm się nie obudził i moja sprawność intelektualna jest na dużo niższym poziomie niż powinna być, a później pracowanie z amerykańskim zespołem w zasadzie powodowało, że na koniec dnia ja już nie miałem siły na nic. Ja już marzyłem po takim dniu, żeby się po prostu położyć spać i to jest jeden z powodów, dla którego teraz chwilowo się przeprowadziłem na wschodnie wybrzeże, żeby zmniejszyć tą różnicę czasu. Tam jest oczywiście kilka innych powodów tej decyzji, bo też Floryda się pierwsza otworzyła. My też otworzyliśmy teraz biura w Teksasie, w Nowym Jorku, więc jakby bardziej się poruszam po wschodnim wybrzeżu i jestem tam, gdzie są nasze nowe zespoły. Natomiast 3 godziny mniej w sensie różnicy czasowej to jest bardzo duża zmiana, bo ja mogę dzisiaj wstać o 6, pobiegać, wziąć prysznic, zjeść śniadanie i nawet jak o 7:30 zacznę te kole, to w Kalifornii jest jeszcze 5:30, więc jakby pracuję z polskim zespołem w tych samych godzinach, w których pracowałem mieszkając w Kalifornii, ale przynajmniej widzę słońce, widzę niebo, widzę ludzi, trochę pooddycham świeżym powietrzem i mam teraz zupełnie inny komfort tej pracy i się zupełnie inaczej czuję. A czyli w Kalifornii wstawałeś o 5 i w Polsce wtedy była 14. Tak. I po prostu Tylko robiłeś kole z... Wtedy od razu siadałem do coli i w dodatku w Kalifornii jeszcze było strasznie ciemno, co na mnie działało bardzo przygnębiająco. Więc to są takie drobne rzeczy i ja nie myślałem o nich jadąc tam. Myślałem, że będzie okej, że te 9 godzin różnicy czasu jakoś da się zmenadżować, ale to było dużo trudniejsze niż myślałem. Czyli w Kalifornii było tak, że do tam 17, 19 czasu polskiego byłeś na kolach w Polsce, Tak. a potem siedziałeś do końca dnia z teamem amerykańskim. Dokładnie. I kończyłeś bardzo zmęczony, no bo to jest szaleństwo. I w wyniku tego przeniosłeś się na Florydę. Tak. I tam jest lepiej, jakby to już jest jakby okej, czy to jest tylko trochę lepiej? W sensie... Nie, jest dużo lepiej. Może nie jest idealnie, no bo mamy tą różnicę czasową, ale jest naprawdę dużo lepiej. Przede wszystkim dlatego, że jak zaczynam pracę, to już jest jasno. Jakby nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale dla mnie to jest po prostu... po angielsku się mówi day and night, tak? To znaczy, że różnica jest jak dzień i noc i po prostu dla mnie ta różnica z takiego, nie wiem, biologicznego punktu widzenia, psychologicznego punktu widzenia to robi dużą różnicę, że jak wstaję, widzę już słońce, słyszę jak ptaki ćwierkają, widzę niebo, mogę pójść pobiegać, zjeść śniadanie i siadam z zupełnie innym nastawieniem. To naprawdę bardzo dużo zmieniło. Czyli jednak rano idziesz biegać. Teraz tak, natomiast w Kalifornii nie byłem w stanie tego w ogóle zrobić, natomiast nie nazwałbym tego treningami w rozumieniu startów w maratonach. To jest bardziej przewietrzenie głowy i po prostu poruszanie się, no bo całymi dniami teraz siedzę, bo w porównaniu do pracy biurowej przed pandemii jednak więcej się ruszałem, tak? Chodziłem na jakieś spotkania, wstawałem od biurka, a jak siedzę cały dzień w domu, to też organizm potrzebuje trochę ruchu. Ale była taka historia, że wygrałeś jakiś bieg wokół zatoki, w którym dostałeś zgrzewkę piw czy coś takiego i dałeś ją komuś z większych firm i to nam bardzo pomogło. Była taka historia faktycznie w 2018, jak się przeprowadziłem, to tak z marszu wystartowałem w biegu chyba na 5 km po San Francisco. To był bardzo trudny bieg, bo w San Francisco jest bardzo pofałdowane, więc tam non-stop było z górki i pod górkę, ale wygrałem ten bieg. Sponsorem był jakiś lokalny browar i dali mi po prostu całą kratę piwa. Ja jakoś nie przepadam za piwem. Nie miałem go wtedy też gdzie trzymać, bo jeszcze żyliśmy trochę na walizkach w hotelu, więc następnego dnia pojechałem do Google'a i project managerowi, który był tam takim naszym podstawowym punktem kontaktu, dałem to całe piwo dla zespołu w Google'u. Nie wiem, czy to było aż tak istotne, czy nie, bo na koniec dnia ciężko, jak jest w związku czy w relacji dobrze, to jest dobrze i ciężko jest jakby jedną konkretną rzecz do tego przypisać. Tak samo jak jest źle, to zazwyczaj wynika z kilku różnych rzeczy, ale można powiedzieć, że to przełamało lody między obydwoma firmami. Nie zaszkodziło. Nie zaszkodziło, tak. Nie zaszkodziło. Stefan, jesteś jednym z niewielu founderów, którzy są już bardzo daleko na tej drodze budowania dużej firmy. Czy możesz opowiedzieć, jak się zmieniała twoja rola, to co robisz, jak pracujesz na poszczególnych etapach i w poszczególnych momentach? Fajnie, że zadałeś to pytanie. Dosłownie 2 dni temu Zach Collius, który też jest naszym inwestorem i z którym ty mnie połączyłeś i poznałeś. No tak było.
No. Wrzucił bardzo fajny post, że bycie founderem to jest chyba jedyny zawód na świecie, w którym czym lepszy się stajesz, czym więcej się uczysz, tym trudniej jest nim później być. Bo za każdym razem, jak przeskakujemy jako firma na wyższy poziom i ja się nauczę funkcjonować na tym poziomie, to otwiera się przede mną cała masa nowych rzeczy, które się muszę nauczyć. I czym większy sukces odnosi firma, tym bardziej ja mam poczucie, że ja się do tej roli, ja się do tego zadania nie nadaję. Czym więcej się uczę, tym bardziej uświadamiam sobie, jak mało jeszcze wiem i jak dużo jeszcze jest przede mną i tym bardziej mnie to momentami przytłacza. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby zbudować, i to jest, pamiętam, to jest to, co i wy mówiliście, i OpenOcean, i Kai mówił, że kluczowe jest zbudowanie dobrego zespołu, bo bez dobrego zespołu nie udałoby się tego zrobić. I ja jestem w stanie się uczyć po prostu od ludzi, którzy dołączyli do Booksy, od Gosi, która do nas dołączyła jako CFO, od Marcina, od Adama, którzy prawie 3 lata temu dołączyli i prowadzą Marcin Stany, a Adam wszystkie rynki międzynarodowe. Od Konrada, który jest moim co-founderem, którego konikiem, tak jak rozmawialiśmy, jest produkt. I tylko otoczenie się ludźmi, którzy są lepsi od ciebie, daje ci w ogóle szansę na to, żeby się rozwinąć, żeby się czegoś od nich nauczyć. I oni są jakimś, nie wiem, drogowskazem, czy taką latarnią, która mi pokazuje kierunki i obszary, w których ja jeszcze muszę się podciągnąć, w których ja jeszcze się muszę czegoś nauczyć. Ja też pamiętam moją rozmowę z Michałem Rokoszem, kiedy on u nas był bardziej zaangażowany operacyjnie jako COO i jak z nim rozmawiałem o tym, czego ja się muszę nauczyć w kolejnym roku, bo Michał już był w kilku dużych spółkach, pracował w Rocket Internet, widział sukces. I Michał był dla mnie też taką pierwszą latarnią i on pierwszy mi otwarcie to mówił: Stefan, tu jesteś zajebisty, ale tak naprawdę to i to i to, jak tego nie podciągniesz, to w następnej rundzie sobie nie poradzisz, albo przyjdą dobrzy ludzie i nie będziesz wiedział, jak nimi zarządzać. I to jest pewnie największe wyzwanie, które mam w tej chwili przed sobą, że co roku muszę się wymyślać na nowo, to znaczy muszę definiować, czego ja się muszę nauczyć, co będzie moim najważniejszym zadaniem w tym roku i jak dojść do tego, żeby się nauczyć i osiągnąć ten kolejny punkt czy kolejny poziom. Więc to jest chyba z jednej strony najfajniejsze w byciu founderem, że to jest praca, która nigdy się nie kończy pod kątem rozwoju, samorozwoju i uczenia się, bo jak zaczynasz od zera, to nieważne do jakiego etapu dojdziesz, ale najprawdopodobniej dojdziesz do etapu, na jakim jeszcze nigdy w życiu nie byłeś, tak? Będziesz robił coś, czego jeszcze nigdy w życiu wcześniej nie robiłeś. Ja wcześniej prowadziłem firmę, która zatrudniała 200 osób, ale pierwszy raz w życiu prowadzę firmę, która zatrudnia 600 osób, a do końca roku pewnie przekroczymy 1000 osób, a nie wiem, za kilka lat to będzie 10 000 osób, więc ja jestem dzisiaj przerażony, jak sobie myślę o 1000, nie mówiąc już o 10 000. No ale z drugiej strony mam fantastycznych ludzi wokół siebie, którzy mi mówią, co my musimy zrobić, żeby sprawnie tym zespołem zarządzać, co my musimy zrobić, żeby firma się skalowała, żeby nasze procesy działały, albo żeby zbudować produkt. Tak, Konrad myśli cały czas o tym, co zrobić, żeby zbudować produkt, z którego za chwilę będzie korzystało 100 000 salonów, tak, a za kilka lat 1 000 000 salonów. To jest niesamowite, jak sobie pomyślę, że nawet ty jesteś przerażony, jak sobie myślisz o tych skoku, który musisz wykonać. Bardzo wielu naszych founderów, myślę, tak ma. Ja tak też mam, nie? Więc to jest pewnie częste uczucie. I to co byś takiemu founderowi powiedział? W sensie powiedziałbyś zdanie, dasz sobie radę, czy innemu founderowi, który coś takiego czuje? Dla mnie takim przełomowym momentem chyba było przyznanie się przed samym sobą i powiedzenie sobie, że to nie będzie koniec świata, jak kiedyś przekażę kierownicę komuś innemu, bo na początku mojej drogi w Booksy miałem takie przekonanie, że ja muszę tą firmę doprowadzić do mety, że ja muszę być tą osobą, która ją, nie wiem, wprowadzi na giełdę, cokolwiek będzie dla nas tym końcowym etapem czy sukcesem, że ja to muszę zrobić osobiście. I takim bardzo wyzwalającym momentem dla mnie było uzmysłowienie sobie, czy wyzwolenie się trochę z takiej pułapki, że to muszę być ja. Powiedzenie sobie, że w momencie, kiedy ja będę tym wąskim gardłem i przestanę sobie radzić, to tak naprawdę ta firma zamiast odnieść sukces, odniesie porażkę i
ja muszę być gotów na to, żeby zejść ze sceny w odpowiednim momencie. I to był dla mnie chyba taki kluczowy moment. I teraz za każdym razem, jak mam doła, jak czuję, że sobie z czymś nie radzę, to odbywam rozmowę sam ze sobą, czy to już nie jest ten moment. Czy ja czuję się na siłach, żeby z tego doła wyjść, czy ja na pewno, nie wiem, nauczę się i zdobędę te umiejętności, które będą potrzebne za, nie wiem, pół roku, czy nawet 12 miesięcy, bo nawet nie myślę o tym w kategoriach następnych 5 lat. I uwolnienie się od tego tak naprawdę zdjęło ze mnie też całą presję związaną z takim kurczowym trzymaniem się tego stołka bycia CEO, tak? Jakby już mi nikt nigdy nie odbierze tego, że jestem co-founderem Booksy. Natomiast jak ta firma polegnie przeze mnie, no to będzie moja największa porażka w życiu, więc uświadomienie sobie tego i takie pozwolenie sobie na to, że okej, to jak dojdę do granic moich możliwości jako menadżer, to powinienem znaleźć kogoś, kto będzie lepszy ode mnie, kogoś, kto przejmie pałeczkę i tą firmę doprowadzi do jeszcze większej świetności, do jeszcze większych wzrostów, a ja zawsze będę co-founderem, ja zawsze będę tą osobą, która to wystartowała i też miała odwagę przyznać się przed samym sobą i przed całym światem, że tu się moja rola kończy i lepiej to ją przekazać w ręce kogoś lepszego. A możesz trochę powiedzieć, masz co-foundera, możesz trochę opowiedzieć o nim, co w nim bardzo lubisz, co robi dobrze, jak pracujecie, jak wam to działa? Mam co-foundera, Konrada Howarda, z którym znaliśmy się przed Booksy przez wiele lat, razem prowadziliśmy Sensisoft i tam zbudowaliśmy zaufanie do siebie i relacje i wtedy zdaliśmy sobie też sprawę z tego, że się fajnie uzupełniamy, bo Konrada konikiem jest produkt, a moim konikiem są wszystkie inne rzeczy poza produktem, chociaż też uwielbiam z Konradem rozmawiać i pracować nad produktem, ale ja uwielbiam liczby, Excele, modele, strategie, jakby te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby świetny produkt posadzić na świeczniku i pokazać go światu, żeby cały świat go zobaczył i zaczął używać. Więc to, co jest fajne w naszej relacji, to, że często rozumiemy się bez słów i że ja zamknę oczy. Ja mam takie poczucie, że gdybym przez rok z Konradem nie rozmawiał o produkcie, to nic strasznego by się nie wydarzyło. Znaczy, z jednej strony wiem, że wnoszę jakąś wartość w tych rozmowach, ale z drugiej strony mam też zaufanie do Konrada i wiem, że on temu produktowi nie da zrobić krzywdy i że jak się za rok spotkamy, to będzie jeszcze lepszy produkt niż jest dzisiaj. I to jest chyba najważniejsze, że jak się ma co-foundera, czy ma się menadżerów, z którymi się pracuje, żeby tak tych ludzi dobrać, żeby mieć do nich absolutne zaufanie. I potrzebne są spotkania, potrzebne są rozmowy, bo to zawsze poprawia dynamikę pracy, ale z drugiej strony jak przez kilka tygodni czy miesięcy nie będziemy z jakichś powodów mogli ze sobą się spotykać czy rozmawiać o produkcie, bo każdy z nas będzie zagoniony, nie wiem, domykaniem rundy czy releasem jakiejś nowej wersji, czy jeden pojedzie na urlop, a później drugi pojedzie na urlop, to po 3 miesiącach się spotykamy i cały czas między nami trybi tak, jak trybiło przed tą przerwą. No dobra, jeszcze mam 2 krótkie pytania, takie, które stale zadajemy naszym gościom. Jedno to jest, czego się nauczyłeś w ostatnim tygodniu? Nauczyłem się, jak dużo podobieństwa jest w prowadzeniu firmy i meczach tenisowych, bo przeczytałem artykuł z wypowiedzią Rogera Federera, który po wczorajszym przegranym meczu z Hubertem Hurkaczem powiedział, że czuje się mentalnie tak wykończony, że teraz marzy tylko o tym, żeby się położyć spać, że emocjonalnie tak dużo go ten turniej kosztował, że była tak duża presja i tak dużo oczekiwań, że teraz po prostu marzy tylko o tym, żeby się położyć spać i dopiero za kilka dni się zacznie zastanawiać, co dalej. I to mi uzmysłowiło, że ja trochę jestem jak taki tenisista w turze, oni w turze co 2 tygodnie grają inny mecz, a ja mam co 2 tygodnie, co tydzień jakieś inne zadanie, tak? Albo jakiś projekt, albo podjęcie jakiejś ważnej decyzji, albo runda, albo zatrudnienie kogoś i trochę tak przechodzę od zadania do zadania, od projektu do projektu i w momencie jak to trwa czasem kilka dni, czasem kilka tygodni, czasem ten mecz trwa kilka miesięcy, to za każdym razem po nim marzę tylko o tym, żeby położyć się spać i żeby kilka dni dać odpocząć układowi nerwowemu i dużo o tym ostatnio myślę, jak zarządzać swoją energią, żeby dać radę wytrzymać to tempo. I to jest jakby taka rzecz,
którą w tym tygodniu sobie uświadomiłem, że jest więcej podobieństw w sporcie i biznesie niż wcześniej myślałem. To jest ciekawe. Ostatnio rozmawiałem z jednym z naszych founderów, powiedzmy, w którego zainwestowaliśmy w ciągu ostatniego roku i on mówił to samo, znaczy, że oni tak dużo, on ze wspólnikiem tak dużo teraz pracują, mają non-stop call w Polsce ze Stanami w nocy, czy już nie wiem, czy tak, ze Stanami w nocy i że strasznie dużo ich to kosztuje i jakby zastanawiają się, jak tym zarządzić w dłuższym terminie, bo to jakby w długim terminie trzeba to jakoś... To wiesz co, ja jeszcze raz, ale trochę inaczej odpowiem na twoje pytanie, czego się nauczyłem, bo to nie wybrzmiało wprost, ale uświadomiłem sobie, że ważniejsze nawet od zarządzania czasem jest zarządzanie energią, bo to nie zawsze chodzi o to, czy ja pracowałem 5 godzin czy 15 godzin, ale czasem są takie spotkania czy takie decyzje, które trzeba podjąć, których koszt emocjonalny czasem jest większy niż, nie wiem, pracowanie przez cały tydzień po 10 godzin. Bo mam też takie maratony, że pracuję przez cały tydzień, nie wiem, w poniedziałek o 6 rano miałem calla z zespołem z innej strefy czasowej, tak to ujmę, żeby nie spoilować i nie mówić z jakiego kraju, ale jakby zacząłem ten dzień o 6 rano, skończyłem go o 20 i nie czułem się tak zmęczony, jak na przykład wczoraj po boardzie. I znowu, to nie był jakiś trudny board, tam nie było jakichś drażliwych czy trudnych tematów, ale taki koszt emocjonalny bycia to trochę tak jak Federer wczoraj też powiedział takie zdanie, które mnie uderzyło, że jak ten mecz się skończył, to jemu już jest wszystko jedno, czy wygrał, czy przegrał. Znaczy on był w takiej gotowości bojowej, żeby grać aż do końca, cokolwiek ten koniec oznacza. Czy to jest przegrany mecz, czy to jest wygranie finału, ale po prostu jesteś w wielkim napięciu do pewnego momentu i później jak to się skończy trochę niezależnie od wyniku, to schodzi powietrze i jest takie potworne uczucie zmęczenia. I no, u nas jest podobnie, tak? Prowadzimy jakieś transakcje M&A-owe i to jest tak, że jest kilka tygodni intensywnych negocjacji. Na szczęście dla nas zawsze się kończyły pozytywnie, ale pewnie przyjdzie kiedyś taki pierwszy moment, że nie zamkniemy jakiejś transakcji. I wczoraj sobie uświadomiłem to, że być może będę się czuł podobnie jak Federer, który powiedział, jest mi wszystko jedno, czy wygrałem, czy przegrałem, cieszę się, że się to skończyło. Okay. W sensie to zmęczenie takie emocjonalne jest tak silne, że jak schodzi powietrze, to tak naprawdę ten wynik dla niego nie miał już znaczenia. Ja bardzo lubię, jest taki podcast Brené Brown, ona dużo mówi o stresie, ale ona głównie mówi o leadership, no i częścią tego jest stres i jest taki bardzo fajny podcast, podeślę ci, jak sobie radzić. I ona właśnie mówi, że zwykle jest, jakby masz taką jakąś sytuację nazwijmy to stresogenną, ale jak ona się kończy, to jeszcze musisz to przepracować i jakby różni ludzie mają różne metody. Możesz mieć, sport jest jedną z metod na przepracowanie, ale nie tylko. Mogą być jakieś takie rzeczy związane ze sztuką, rysowanie, to też jest. Czasami to może być też płacz. Jest różne metody, jak przepracować stres i jak on już się skończy, nie? I to też jest bardzo, bardzo ważne. A jak odpoczywasz w takim razie? No wczoraj to poszedłem spać po prostu. Miałem pójść biegać, miałem się jeszcze z kimś spotkać, ale odwołałem i bieganie, i spotkanie i po prostu poszedłem wczesnym wieczorem spać. Ale bardzo często biegam. Znaczy, bo ja bym też rozdzieliłbym stres od takiego kosztu emocjonalnego, bo czasem jest tak, że to nie jest taki stres w potocznym rozumieniu, bo to nie muszą być jakieś, nie wiem, złe czy stresujące rzeczy. Czasem jest po prostu taki stres wynikający z, nie wiem, z tego, że to jest ważne. Nawet jak wszystko idzie dobrze, tak, jak wygrywasz te kolejne mecze w turnieju, to jesteś cały czas w takiej gotowości bojowej i nawet czekanie pomiędzy tymi meczami, wyobrażam sobie, że dla niego jest stresujące, czy inaczej, że jest dużym wydatkiem energetycznym, tak jak dla mnie na przykład czekanie między jakimiś spotkaniami, tak, no bo daliśmy term sheet, teraz skontrują go, nie skontrują, odrzucą, tak, więc jakby nawet czekanie pomiędzy tymi kolejnymi interakcjami to jest duży wydatek energetyczny i taki emocjonalny. Ciekawe. Stefan, dzięki wielkie, było to dla mnie super ciekawe, super inspirujące. Uwielbiam z tobą rozmawiać, muszę powiedzieć, naprawdę zawsze coś się dowiaduję nowego, mimo że dużo, no niedawno byliśmy chyba na kawie czy lunchu. Pamiętam, że wróciłem do biura, wszystkim opowiadałem po prostu, nie wszystko, ale pewne rzeczy, które mi powiedzieć. Było to super inspirujące. Dzisiaj także. Dziękuję wszystkim, że byliście z nami. Mam nadzieję, że odcinek był także dla naszych słuchaczy, widzów wartościowy i interesujący. Jeśli spodobała się wam ta rozmowa, to polecam śledzić nas na YouTube, na Spotify i na Apple Podcast. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach i
Bardzo dziękuję wszystkim, bardzo dziękuję Stefanowi, który jeszcze chce coś dodać. Chcę coś dodać. Zawsze jak oglądam wszystkich youtuberów, to mówią jedną rzecz. Lajkujcie, żeby algorytmy YouTube'a polecały innym osobom nasze odcinki, więc lajkujcie, żeby inni też mogli oglądać bardzo fajne podcasty i nowo, które prowadzi Tomek. Dzięki, Stefan. Wszyscy partnerzy i nowo je prowadzą.